Zróbcie ze mną tą prostą, ale przepyszną, obłędną focaccię. Jak z Włoch, prosto. Jest po prostu przepyszna. Musicie koniecznie ją zrobić i spróbować. Zaczynamy od wlania 420 ml ciepłej wody, łyżeczki suszonych drożdży, 2 łyżeczek soli, łyżeczki miodu i około łyżki 2 oliwy z oliwek. Oczywiście u mnie Numa. Mieszam, dosypuję pół kilograma mąki, u mnie typ 00. Mieszam, aż się połączy. Nakrywam i odstawiam na 10 minut. Po 10 minutach robię pierwsze składanie. Oczywiście zmoczoną wodą dłonią, żeby nam się ciasto nie lepiło za bardzo. I rozciągam, składając do środka, dookoła. Po kilkukrotnym złożeniu ponownie nakrywam ściereczką i odstawiam na drugie 10 minut. Po tym czasie ponownie zwilżoną wodą dłonią składam drugi raz. Już ciasto bardziej się poddaje. Po drugim składaniu polewam odrobiną oliwy z oliwek, rozcieram ją po całości, zbieram jeszcze odrobinę z brzegów, nakrywam folią spożywczą i wstawiam na 1 dobę do lodówki. Może nawet sobie tam leżeć 2 doby, też nic się nie stanie, ale minimum 1 doba. Po tym czasie wyjmujemy z lodówki, zobaczcie, ona ma już takie fajne pęcherzyki. Im dłużej będzie stała, tym więcej tych pęcherzyków będzie. Blaszkę skrapiam oliwą z oliwek i na nią układam papier do pieczenia. Ona wtedy ten papier będzie mi się super trzymał. I jeszcze po wierzchu sporo oliwy z oliwek. Chcemy, żeby nasza focaccia była nią cała obtoczona. No i żeby nie przywierała. Możemy teraz na wysmarowany papier oliwą wyłożyć naszą focaccię. Delikatnie przekładamy ją na papier. Zakładam jeszcze do środka i odwracam tak, żeby była cała obtoczona z obu stron oliwą. Przykrywam i odstawiam do wyrośnięcia i ogrzania się na około 2 godziny. Po tym czasie focaccia już prawie całą blaszkę nam zajęła. Jeszcze ją troszkę rozciągnę, oczywiście zwilżonymi dłońmi i wodą. Po wierzchu jeszcze odrobina oliwy i palcami robimy wgniecenia w naszej focacci, tak do samego dna. Pomiędzy, zobaczcie, jakie bąbelki nam się wytworzyły, superanckie. No i teraz dodatki. Ja dodaję sobie oliwki, bo uwielbiam właśnie z oliwkami focaccię, ale mogą to być koktajlowe pomidorki lub jakieś inne dodatki. Dodaję sobie jeszcze również odrobinę czerwonej cebuli i świeży rozmaryn. Taką focaccię wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 220 stopni i będę piekła około 20 minut. Po tym czasie jest już gotowa. Pachnie przepięknie. Możecie ją jeść od razu na ciepło lub nawet po przystygnięciu też jest rewelacyjnie dobra. Nawet na drugi dzień spokojnie możecie ją dalej wcinać.